Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę, modlitwę moją zanoszę. Bogu Ojcu i Synowi, dopierdolcie dziś Tuskowi, dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu dosrajcie, proszę. Kto ja jestem? Kaczor mały, mały, zawistny i podły. Jaki znak mój? Krwawe gały. Oto wznoszę swoje modły do Boga, Maryi i Syna. Zniszczcie tego skurwysyna, mojego rodaka, Donalda, tego wroga, tego gada, żeby mu okradli garaż, żeby go zdradzała stara, żeby mu spalili sklep, żeby dostał cegłą w łeb, żeby mu się córka z czarnym i w ogóle, żeby miał marnie, żeby miał AIDS-a i raka. Oto modlitwa pisaka. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę faktów i mitów. Ale zanim zacznę, co prawda było to w zeszłym tygodniu, ale Jarosław Łyżwa, bardzo Ci dziękuję za postawienie mi kawy na supi. Bardzo to doceniam, wielkie dzięki. Moi drodzy, pisowcy dwoją się i troją, żeby oczernić, zdyskredytować, ja już nie mówię samego Tuska, ale całą koalicję, cały rząd. Przedstawiają to wszystko w czarnych barwach, niemalże tragedia dla narodu, tragedia dla naszego kraju. Wszystko źle, wszystko tragicznie. Nie ma nic dobrze, jak oni byli, to było super, było dobrze, było wspaniale, kraj mlekiem i miodem płynący. Teraz jest czarna rozpacz. Zresztą doskonale znacie narrację pisowców i dlatego dzisiaj postanowiłem, zresztą ktoś mi kiedyś tam mówił, żeby też wymienić jakieś osiągnięcia rządu Tuska. Ja tu od razu powiem, ten rząd nie jest idealny, nie oszukujmy się, ale nie jest tragiczny. Na pewno jest o niebo lepszy niż rząd pisowski. I dzisiaj właśnie chcę poruszyć kilka faktów, co ten rząd zrobił, powiedzieć, czego nie zrobił. Dużo nie zrobił, ale jak powiedziałem, po 8 latach dewastacji kraju, ciężko, żeby w rok czy 2 lata ogarnąć ten cały burdel. Ale i tak powiem Wam, nie wszystko oczywiście powiem, bo nie wszystko znalazłem, ale powiem Wam, że mimo wszystko, mimo tych kłód pod nogi ze spisowców czy Dudy, zrobili generalnie bardzo dużo dla naszego kraju. I dzisiaj postaram się przynajmniej część z tego pokazać i odkłamać kilka takich ordynarnych kłamstw, fake newsów pisowców. Także dzisiaj, tak jak powiedziałem, takie fakty i mity, troszeczkę prawdy trzeba też pokazać, trochę faktów, i tak powiedziałem, obalić te ordynarne kłamstwa pisowców. Pierwsza właśnie taka dezinformacja, taka typowo ruska propaganda, to jest masowa akcja i pisowców, a nagłośnił to Płaczek z Konfederacji, ale to jest taka typowa dezinformacja ze strony właśnie polityków PiS-u i Konfederacji oskarżająco Tuska za decyzję spłacanie przez Polskę odsetek ukraińskiej pożyczki. A tymczasem zgodę na spłacanie odsetek Ukrainy wydał Morawiecki, a nie Tusk. I nie w 2025, a w maju 2023 roku. I nie
100 milionów, a nawet pół miliarda złotych do 2027 roku. No teraz właśnie poszła transza i to tyle, ile idzie w rok na przykład na in vitro. Ja już nawet, powiem wam, nie będę pytał Morawieckiego, czemu on zataił przed swoimi wyborcami informację, że zgodził się na spłatę odsetek pożyczki dla Ukrainy, która będzie nas kosztować no, blisko pół miliarda, jakoś tak, złotych. I powiem wam oczywiście, jaka jest narracja pisowców, no powiem wam, bardzo śmieszna. Bo według pisowców oni nie oskarżają Morawieckiego i rząd Morawieckiego. Oni dalej, mimo że to wyszło, że to Morawiecki się zgodził i podpisał, oni teraz oskarżają Tuska, że on mógł to przerwać, że on mógł to zerwać, bo nieważne kto podpisał, ważne kto to kontynuuje. No, to jest tak idiotyczne. Taki prosty przykład wam dam. Nie wiem, niech jeden z drugim pożeruje swojemu znajomemu, kumplowi pożyczkę. Podpisze papiery, wyrazi zgodę. Potem tą pożyczkę ten znajomy czy ktoś z rodziny dostanie, a ty pójdziesz do banku i powiesz, ale ja już nie chcę żyrować. Przecież to tak nie działa. No ludzie, większość z was, podejrzewam, jest dorosła i wie, jak działa podżerowanie pożyczki czy zapewnienie jakiejś gwarancji. To nie jest to, że ktoś powie tak, będziemy spłacać, ta osoba dostanie pożyczkę, albo nie, my już nie chcemy spłacać. To tak niestety nie działa, drodzy pisowcy. I jeśli macie jakiekolwiek żale teraz, to zgłaszajcie się do długonosego Morawieckiego, do pisowców, do Kaczyńskiego, bo to oni załatwili nam te spłacanie, nie Tusk. Bo to poseł Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji, zaczął nagłaśniać, że w czasie, kiedy nasz deficyt budżetowy wyniesie w 2025 roku 289 miliardów, że Ministerstwo Finansów potwierdza, że Polska wzięła na siebie spłatę odsetek za pożyczkę Ukrainy z Komisją Europejską i że chodzi tutaj o 102 miliony złotych w pierwszej części zobowiązania. Te kolejne wpłaty będą do końca 2027 roku. Ekonomista Rafał Mądry pisze, że to może być nawet pół miliarda złotych. No tyle tylko, że jak sobie zajrzymy na stronę Ministerstwa Finansów, to jest 23 maja 2023 roku i tam jest taki wpis o tym właśnie, że Rada Ministrów wtedy wyraziła zgodę na podpisanie umowy, czyli to zdaje się były rządy pana Morawieckiego, tak? Tak. Czy kto podjął taką decyzję? Morawiecki i jego rząd. Donald Tusk pisze tak, Morawiecki w imieniu Polski zobowiązał się spłacać odsetki od ukraińskiej pożyczki, to tyle jeśli chodzi o fakty, bo sprawa staje się bardzo głośna. Więc jak to jest? No tak było. Nic zadać, nic ująć. Dobrze, ale dobrze, że to robimy, czy źle, panie pośle? Czy dla mnie w ogóle ta sytuacja pokazuje, jak strasznie politycy PiS-u są hipokrytami. Nie, ale to Grzegorz Płaczek ujawnił. To jest polityk ale zaraz powiem, o co mi chodzi. Ja wiem, że ujawnił, ale ja chcę dlatego, że... Ujawnił. Nie ujawnił, tylko nagłośnił, bo ta sprawa nie była ukrywana. Może tak. Bo to jest tak, atakuje się nasz rząd za to na przykład, za ten wielki Zielony Ład, po czym wiemy, że to PiS wszystko zorganizował, zrobił i podpisał, a ich komisarz w Unii Europejskiej był jakby autorem tego całego projektu. Po czym próbuje się nam to wrzucić, że to my to zrobiliśmy. Druga rzecz, zarzuca się nam, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nielegalną emigrację, za nielegalnych tutaj ludzi, którzy przyjeżdżają. Okazało się, że za rządów PiS-u to po prostu te drzwi do Polski były otwarte szeroko i po prostu każdy, kto chciał przyjeżdżał, nawet były lewe wizy sprzedawane. Atakowano nas i PiS nas atakował, że zbyt jesteśmy spolegliwi, jeżeli chodzi o Ukrainę, o pomoc Ukrainie, a to oni otworzyli, mówię o PiS-ie, otworzyli drzwi dla zboża ukraińskiego i jak się okazuje, teraz podpisali pożyczkę, spłatę odsetek pożyczki. No więc taki jest PiS, no i dzisiaj nas atakują za to, że za bardzo pomagamy Ukrainie. No więc to... Panie pośle. Jeżeli chodzi o pożyczkę ukraińską, to jest to z czasu, kiedy
wszyscy koncentrowali się na tym, aby jak najintensywniej pomóc ustać na nogach państwu ukraińskiemu. I myślę, że Mateusz Morawiecki w najbliższym czasie jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i na pewno jutro się do tego odniesie. A dlaczego dzisiaj się nie odniósł do tego? nie wiem. Skoro to była decyzja jego rządu. Jaki ma problem z tym, żeby dzisiaj to... No, ale chyba w interesie... Jeśli to jest taka prosta sprawa, no to Chyba w interesie Rzeczpospolitej Polskiej w pierwszych miesiącach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego było doprowadzenie do sytuacji, by państwo ukraińskie ustało na nogach, byśmy nie mieli rosyjskich żołnierzy na granicy. Więc wszystko to, co robił polski rząd w tej sprawie, to wówczas No pomagał. ja rozumiem, tylko tak, No i patrzymy na konflikt i idzie w świat, idzie w Polskę historia, że oto spłacamy odsetki od ukraińskiego długu, który, jak znamy polską debatę publiczną, za chwilę stanie się bardzo sprawnym narzędziem kolejnego dzielenia Polaków. Kolejna sprawa, moi drodzy. Jak pewnie słyszeliście, pisowcy wyciągnęli jakieś taśmy z dupy. Podejrzewam zmontowane przez AI, żeby przykryć te swoje fałszerstwa wyborcze. Karnowscy z Sakiewiczem prześcigają się w tych taśmach, rozkręcili taką wielką aferę, pseudo-aferę. No ale powiem tak, jeżeli Republika chce zniszczyć Tuska tymi nagraniami, to śmiem twierdzić, że będzie wręcz odwrotnie. Przeglądając to, słuchając tego, po prostu dobrze się bawiłem. Zaraz wam tutaj też wrzucę to sensacyjne nagranie. Tak czy inaczej, no pisowcy muszą być nieźle posrani ponownym przeliczeniem głosów, że odpalili taśmy z Pegasusa, bo te taśmy są z Pegasusa. I tylko teraz nasuwa się pytanie, czy zrobili to, by uderzyć w Tuska i Giertycha, choć tutaj, powiem wam, nie było czym tak naprawdę. A może chcieli tym postraszyć kogoś innego. Zresztą posłuchajcie tego nagrania i zaraz przejdziemy dalej. Nie, znaczy Małgosia otwiera, wiesz, nie ma tej beznadziei, bo była już beznadziejna sytuacja. Znaczy, wiesz, oni naprawdę mogli dostać 22%, tak? Lewica 15% i tam ci, wiesz, wziąć 300 mandatów. Po 50, tak, oczywiście. No, mogło tak być. Teraz już chyba tak nie będzie. I tym bardziej, że Konfederacja rośnie. I tego, nie wiem czy zauważyłeś, pewnie nie, bo się nie interesujesz tym obszarem. Ale dzisiaj było bardzo ważne wydarzenie. No, mów. Dzisiaj była ogromna promocja Konfederacji w Radiu Maryja. No to nie, to już mi wystarczy, żeby wiedzieć, że to jest ważne. Tak. I to jest, wiesz, to oznacza, że Rydzyk się przestraszył siły Jarka i postanowił mu uszczknąć. A jeżeli on to zrobi na poważnie, to może oznaczać, wiesz, 10 punktów dla Konfederacji. Kosztem PiS-u oczywiście. Co przy Doncie ma kolosalne znaczenie. Kluczowe zupełnie. Tak. No to jest wreszcie ciągle granica 40. Mają wyraźnie 40 plus, jest dupa zbita. Mają 40 albo 40 minus, wszystko jest możliwe. Wiesz co ja myślę, że będzie z tego wszystkiego, tak jakbym dzisiaj miał obstawiać? Oczywiście nie konkuruję z tobą, od razu mówię. Ale ja myślę, że wyjdzie z tego chaos. To znaczy, jeżeli oni nie wezmą większości sami, tylko z Konfederacją i będą mieli wicepremiera Korwina-Mikke, a ministra edukacji Bosaka i Lubińskiego. Coś o tym wiesz. Coś o tym wiem. Tylko to są debile, tak? Nie, ale mówię, coś wiesz o tym, jak wygląda ten schemat. tego typu Tak. schematy. Ten schemat znam. To będzie dla niego 2 lata góra. Tak myślę. No. Dobra, Romo, bo ja tu mam jeszcze spotkanie. Słuchaj, zadzwonię do ciebie i byśmy, no, od ciebie zależy, nie? Ale ja może... Jestem nie mam za dużo w tej chwili, bo szykowałem sobie plan, wiesz, na inne zajęcia. No wiem, w związku z tym rozumiem. jestem wolny. Ale mam jakby parę rzeczy do przemyślenia i ustalenia, czy w to politycznie, czy tych prawnych. No i to
i bym chętnie z tobą dzisiaj pogadał, nie? Dobrze, jestem do dyspozycji, mów kiedy możesz, to się zjedziemy się w stopocie. Czyli 13, 14, 15, ale ja ci uściślę to w przyszłym tygodniu. Dobrze. No dobra. No ściskam się. Trzymaj się na razie. Pa. No pa. Powiem wam tak, w tej sprawie, no nie wiem, co jest bardziej zdumiewające. Prywatne rozmowy dwóch facetów, nie mającej żadnego znaczenia publicznego, no ale potwierdzające esbeckie państwo PiS, czy taka bezdenna głupota pisowskich mediów i ich widzów, którzy nie wiem, taką zabawną autoironię będącą częścią uroku Tuska. No, to pamiętacie, to Rudy przyjechał do Ostródy. Traktują jako dowód w sprawie. No bo tak, przepraszam bardzo, ale co te taśmy miały niby udowodnić? Że Donald Tusk jest normalnym człowiekiem z dużym poczuciem humoru, że nie klnie jak Obajtek, nie wymaga od ludzi, żeby zapierdalali za miskę ryżu jak Morawiecki. No, my wszyscy już o tym wiedzieliście. No dla pisowców być może jest to prawdziwy szok. Ludzie! Donald przyznał się, że jest Niemcem! Chodź, kolego, weź leki i nie oglądaj już tej głupiej telewizji. No ale rzecz jasna, pisowcom nie przemówisz, no dla nich to jest wielka afera. Dla nich tam nic nie znaczyło, że na przykład na taśmach Kaczyńskiego Kaczyński mówił o łapówce dla księdza. Na taśmach Mraza Matecki i Romanowski ustalali przetargi na miliony. Na taśmach Obajtka Nisztor błagał o posadę dla żony w Orlenie. No a na taśmach Tuska Donald ma bekę z tępej pisowskiej propagandy. Taka jest różnica, no ale jak powiedziałem, pisowcom nie przemówisz. Ale tu wam powiem taki żart, dowcip, kawał dla rozluźnienia. Posłuchajcie, nauczycielka do uczniów. Kto z was jest zwolennikiem PiS? Wszystkie dzieci podnoszą rękę oprócz Jasia. Jasiu, czemu nie jesteś zwolennikiem PiS-u? Jasiu odpowiada, moi rodzice nie są zwolennikami PiS-u, więc ja też. Nauczycielka, a gdyby twoja mama była idiotką, a twój tata byłby kretynem, to kim ty byś był? A Jasiu, długo nie myśląc, odpowiada, zwolennikiem PiS-u. Coś w tym jest, prawda? No ale żart żartem, ale teoria, a w praktyce logika pisowca jest taka. Pisowcy, Tusk chciał sprzedać Lotos, ale nie sprzedał, a pisowcy, ale chciał. No jak się mówi pisowcom, ale to PiS sprzedał ruskim w sumie Lotos. No i chuj, że sprzedał, ale Tusk chciał sprzedać. I tak można dyskutować w nieskończoność. Zresztą, wiecie co, tak dla przypomnienia może dla tych moich troli pisowskich taką prawdziwą taśmę, która powinna dać do myślenia, chociaż nie wierzę w to, że da im do myślenia, ale być może powinna. Jedna taka rzecz, że mam absolutnie pozytywne zdanie o Merkelowej, Sarkozym, czy jak się ten nowy nazywa, Hollande i tak dalej, że oni w takim świecie jak dzisiaj są, gdzie przez 50 lat ludziom się wydawało, że zawsze będzie lepiej, emerytury będą dość wysokie, żyć będziemy coraz dłużej, służba zdrowia będzie za darmo, edukacja za darmo. Oni tą krzywą, która tak szła, co do oczekiwań, oni muszą ją odkręcić, nie? I takie rzeczy się dzieją. Mówił 22 lata temu z niejakim Myśleckim w KGK. I mówił tak, jest kryzys, wystarczy Myśleckim i tak, bo tam była stała taka pierdoła, taka chuda pierdoła stała, również się nie odzywała. I Myśleckim i tak, to jest kryzys. I żeby ten kryzys zlikwidować, wystarczy tą krzywą odnieść. To ja mówię, to niech pan ją odejmie. No i niestety przykład się nie uda. Tą odpowiedź znamy. Ja teraz tą krzywą, to co robi Merkelowa, ona działa na najważniejsze rzeczy w społeczeństwie, czyli na ich oczekiwania. Management of expectation. Jak ludzie ci zapierdają
za miskę ryżu, jak było w czasach i po II wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. A potem przez 50 lat szła, czy zwłaszcza ostatnie 25, szła bardzo mocno na kredycie. Przecież nie są sztuczne dane, że Anglicy mają 400% do PKB kredytu w ogóle, prawda? Japończycy 400, tak? Irlandczycy mieli 800. No gdzieś to w końcu w niektórych krajach, nie? I teraz my nie wiemy, ale być może zakończy się to dobrze, jeżeli my ludzie, we the people, prawda, a już zwłaszcza we the people w Niemczech, czy w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania. Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, się da zreperować. Będziemy rowy, kopać, a drudzy będą zakopać, będziemy zadowoleni. Będziemy, bo wtedy my jako ludzie mniejsze chcieli mieć emerytury, mniejsze oczekiwania. To jest trudne. To będzie to za wiele 10 do 20 lat do wojny. Nie chcemy tej wojny, więc to, co robi Merkel, No ale też nie jest żadną tajemnicą, że czy Konfederacja, czy PiS, no lubią straszyć czym się da. No tutaj nie wiem, czy pamiętacie, jak nas bardzo straszyli, że Unia nam będzie kazała jeść robaki. No minęło już z rok czy 2 lata i tutaj mam pytanie do PiS-u, Konfederacji. No, przez kilka miesięcy ujadali, że Unia zmusi nas do jedzenia robaków. No, i tutaj się tak zastanawiam, czy pytanie takie otwarte, czy możecie powiedzieć, co się dzieje z tym całym planem jedzenia tych robaków, tym zmuszaniem do jedzenia robaków, bo nie dość, że nikt nie zmusza do jedzenia robaków, to trudno w ogóle znaleźć knajpę, która ma w ofercie robaki, ale to tak na marginesie. Jak wiecie, Bąkiewicz odpalił się, on tam straż ochrony granicy, oni strasznie teraz bronią granicy przed emigrantami, jacy to oni są patriotyczni, jacy to oni są propolscy, jak oni bronią bardzo. No a tu się okazało, że policja niemiecka nagrała wideo, jak ludzie Bąkiewicza z ruchu obrony granic 7 czerwca przemycali 7 nielegalnych emigrantów. Zatrzymani przez niemiecką policję Somalijczycy zeznali, że ludzie Bąkiewicza przemycali ich samochodem przez granicę polsko-niemiecką. Niemcy prowadzą w tej sprawie postępowanie karne. No tutaj należy pamiętać, że sutener i przemytnik w wyborach wspierali się nawzajem. No ale tak to jest. Wybrali takiego prezydenta. Oni chcą naprawiać Polskę. No, Nawrocki chce naprawiać Polskę, a ludzie Bąkiewicza, czyli przemytnicy, walczą z nielegalną emigracją. Dobrze. To jest taka Polska PiS Kaczyńskiego w pigułce. Dostarczyliśmy w ramach akcji 75 338 opakowań lekarstw dla 3,5 miliona seniorów. Obliczcie to sobie. Jednak wszystkiego dzisiaj nie zmieszczę, bo tego dużo jest, także pozwólcie, że będę powoli zmierzał ku końcowi, ale nie zostawię tego niedokończonego tematu, że tak powiem, i z pewnością jutro, czy tam w następnym materiale będę to kontynuował, bo nie chcę takiego tasiemca robić, ale jeszcze pozwólcie, że poruszę temat reparacji, który pisowcy maglują na okrętę. To, że Fotyga za pierwszych rządów PiS-u podpisała i zrzekła się tych reparacji, o tym oczywiście pisowcy nie pamiętają, no nie dziwię się, ale zastanawia mnie jedno, powiem wam. Podpowiedzcie mi, może wy będziecie w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie, bo czegoś tu nie rozumiem.
Kogo tak naprawdę pisowcy reprezentują, jeśli nie chcą reparacji od Rosji? Fakt, Niemcy zburzyli nam miasta, wymordowali Polaków, no ale oddali nam Dolny i Górny Śląsk, ziemię lubuską, zachodniopomorskie, Warmię, Mazury. Zaprosili nas do Unii Europejskiej i NATO. Są naszym największym partnerem handlowym i ciągle przepraszają za to, co nam zrobili. A drodzy pisowcy, co nam dała Rosja? Czemu od nich nie chcecie żadnych reparacji? Tak nawiasem mówiąc, reparacje od Niemiec też Rosja zabrała Polsce po II wojnie światowej. Ale mało tego, przecież ruskie zabrali nam 1/3 Polski, ograbili nasz kraj, wywieźli miliony ludzi na Syberię, wymordowali nam patriotów, naukowców, żołnierzy, poczęstowali strzałem w tył głowy, okradali nas latami, cały kraj okradali, a ziemie uzyskane ogołocili z maszyn, urządzeń, z życia zwierząt, gwałcili nasze kobiety, okupowali nas przez 45 lat, izolując nas od reszty świata. Teraz twierdzą, że im to wszystko się należało i znowu nas pchacie pod ich wpływy. Kto tu jest zdrajcą, kto tu działa na niekorzyść Polski? I kto nam ma płacić te odszkodowanie? Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Także moi drodzy, pozwólcie, że zakończę, bo mówię, no nie chcę robić takiego długiego tasiemca, a będzie rozłożone na, nie wiem, może 2, może 3 części, bo trochę materiału nazbierałem, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo tak wspomniałem, też powiem to, co rząd osiągnął, bo o tym nie mówiłem, a tu ktoś słusznie zauważył, że warto o tym mówić, także o tym też oczywiście powiem. Na dzisiaj to chyba tyle. Bardzo Wam oczywiście dziękuję. Piszcie, komentujcie, oceniajcie jak zawsze. Mam nadzieję, że tu nikogo uczuć nie obraziłem. Teraz to już się przy każdym filmiku boję, że kogoś delikatne uczucia pisowskie obrażę. Także co, widzimy się przy następnym materiale. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Czy to informacja? Tak proszę pana, gdzie jest ciemnogród? Stacja nieznana, jak to nieznana? Tak to nieznana. A gdzie jest Polska? To stacja znana. To gdzie ciemnogród? Tu proszę pana. Kaczorze tępy, lisku, liseczku, gdzie jest ciemnogród? Gdzie to miasteczko? Kaczor się śmieje, aż zrywa boki, bo strasznie lubi te szeptokoki. Ciekawe co też w tym ciemnogrodzie studiuje złota kochana młodzież. Dyrektor szkoły, współniewidomy, twierdził, że wszechświat jest nieruchomy, że wszystko stoi, nie ma sprzeczności, bo bardzo lubił nieruchomości. Gęby perfidne, spojrzenia tępe,